Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o polskiej armii. We wtorek zwierzchnictwo nad polskim wojskiem przejął nowy prezydent Karol Nawrocki. Wygłosił przemówienie do żołnierzy. Porozmawiamy i o tym wystąpieniu Karola Nawrockiego, jego przesłaniu, ale też przede wszystkim o potrzebach wojska, o tym, jakie wyzwania stoją i przed polską armią, na czym powinni się skupić zarządzający polską armią, na czym powinien się skupić minister obrony narodowej i prezydent, i miejmy nadzieję, że się będą porozumiewać w tej sprawie. O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Zapraszam Państwa do Szkoły Przywództwa. Przypominam, że dla słuchaczy Układu Otwartego jest 10 miejsc i warunkiem wstępnym jest napisanie przez Państwa krótkiego tekstu, pół strony, jedna strona, na temat 3 rzeczy, których waszym zdaniem właśnie nowy prezydent i rząd, który niedawno został też odnowiony, powinni się porozumieć. Takie 3 strategiczne rzeczy, które państwa zdaniem powinny stać się przedmiotem porozumienia. Kiedy wyślecie do nas ten tekst, my odeślemy ankietę i rozpoczniemy jakby całą procedurę rekrutacyjną. Serdecznie zapraszam. Mail, pod który należy wysłać tekst, znajdziecie pod nagraniem, a również nazwę strony, znaczy adres strony, na której wszystkie informacje znajdziecie, będzie pod nagraniem. Bardzo dziękuję wszystkim patronom i jeszcze jeden ważny komunikat. Bardzo chciałbym podziękować firmie AMSO, która jest mecenasem Układu Otwartego, która sprzedaje polizingowe komputery. Sami w Instytucie Wolności korzystamy z nich, bo zakupiliśmy i funkcjonują bardzo dobrze. Mogę o tym osobiście zaświadczyć. Dziękuję AMSO za to, że jest z Układem Otwartym. Pozdrawiam Państwa. Koniec zapowiedzi, zaczynamy rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Pan pułkownik Piotr Lewandowski, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Zanim zaczniemy rozmowę, mam przyjemność poinformować państwa, że pan pułkownik zgodził się zostać wykładowcą Szkoły Przywództwa. Bardzo, panie pułkowniku, za to dziękuję, bardzo się cieszę. Będzie pan mówił tam właśnie o przywództwie. Dzięki serdeczne za to. Ja dziękuję za zaproszenie. Powiem, że miałem okazję już z absolwentami uczelni mieć kontakt, i to taki kontakt w terenie, tak? Spędziliśmy weekend na takich intensywnych proobronnych szkoleniach. No i stąd ten feedback obustronny jest na tyle dobry, że planujemy dłuższą wspólną współpracę. Bardzo się cieszę, a myślę, że najbardziej się cieszą przyszli słuchacze. Jeszcze raz państwa zapraszam. Przechodzimy do tematu. Pierwsze pańskie wrażenie jakby z wystąpienia prezydenta do żołnierzy. Nie pytam o politykę, bo jakby to nas nie pytam pana o to, czy pan sympatyzuje z tą stroną, czy z tamtą, ale o jakby treści, o tym, czy ten przekaz był taki, jak być powinien od głowy państwa. Wie pan redaktor, ja słuchając cały czas miałem takie z tyłu głowy i jak to odbierać będą żołnierze, bo to do nich kierowane było. Tak. Ja mam ciągle gdzieś taki wręcz syndrom dowódcy, że jeżeli coś istotnego dzieje się, to ja bardziej się skupiam na tym, jak odbiera to wojsko jako ogół, niż ja personalnie jakby. Ale oczywiście to się wiąże, bo jednak większość życia tym żołnierzem byłem, no ale stąd mogę się chyba wczuć troszeczkę. I ja myślę, że odbiór żołnierzy był pozytywny. Dlatego, że to było przemówienie, które było mocne w słowach, a żołnierze lubią takie wyraziste
przemówienia. Tam padły słowa na przykład, że nie będzie naprzód, tylko będzie za mną, prawda? To żołnierzom się na pewno podobało. Aczkolwiek tu sobie pozwolę na pewien trend. Jednak prezydent co do zasady mówi naprzód niż za mną. Tak. Ale co jest kluczem, bo żeby ludzie wykonywali naprzód, najpierw ten, który mówi naprzód, musi udowodnić, że zawsze jest gotowy robić to i być gotowy zrobić to, co będą robić ci, którzy to polecenie naprzód wykonają. Czyli ludzie muszą wierzyć, że w razie czego on zrobi za mną. Tak. No i dlatego najpierw za mną, a dopiero później naprzód. No ale rozumiem, kiedy pan był dowódcą, czy dowódcy, ci, którzy są, zwłaszcza w polu, tak, no to żołnierze oczekują, że oni powiedzą naprzód, a nie, że powiedzą za mną, tak, że jakby on jest, że dowódca idzie pierwszy, jakby, że dowódca bierze na siebie w przenośni, bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszystko. To za mną, to na polu walki dosłownie będzie działało słabo, bo co do zasady oficerowie nie powinni robić sensu stricte, tak? Za mną, bo zginą na samym początku i nie będzie miał kto dowodzić, ale żołnierze muszą mieć pełne przekonanie, że ich dowódca wie, kiedy jest za mną, kiedy jest naprzód. I wynika to z sytuacji taktycznej, a nie strachu dowódcy. Nie tylko przed przeciwnikiem, przed odpowiedzialnością za podjęte decyzje na przykład, tak? No i teraz czas pokoju to jest czas, kiedy dowódca udowadnia swoim ludziom, że wie, kiedy jest za mną, kiedy naprzód, ale zawsze musi zacząć od za mną. Tak. No i żołnierz musi też wiedzieć, że ten dowódca będzie z nim i będzie walczył o niego do końca i na polu walki, jak na, no nie wiem, żeby odwołać się do popkultury, prawda, jak na filmie Helikopter w ogniu, a my kiedy Amerykanie jechali po to, żeby ostatnich tych ludzi wyciągnąć, tak, narażając się na bardzo duże straty, ale też jak pan mówi o takich zachowaniach, no nie wiem, że żołnierz ryzykuje, tak, podejmie jakąś ryzykowną decyzję, no to że dowódca nie wystawi go, żeby uratować swój tyłek, prawda, tylko będzie stawał za swoimi żołnierzami. Tak, no zasada jest taka, no najpierw wymagam od siebie, potem od podwładnych. To jest jak mówimy o szkole przywództwa i o tym, czego my tam mówimy, no to właśnie mówimy o tym, tak? Bo to nie dotyczy tylko wojska, tak? To dotyczy zarządzania każdą grupą, tak? Lider grupy musi dawać poczucie członkom, że jest z nimi i że będzie ich bronił i że bierze za to wszystko pełną odpowiedzialność. To powiedział Karol Nawrocki, to pewnie zostało dobrze odebrane. Tak. Jesteśmy... Tak, przepraszam panie redaktorze, natomiast tam padły też istotne słowa, bo to trzeba też łączyć z przemówieniem w Sejmie. Tam co prawda o wojsku było bardzo krótko, no zresztą słusznie, no bo jak gdyby przemówienie do żołnierzy, przemówienie w obszarze wojskowości, obronności państwa odbywało się podczas przekazania zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, ale w obu przemówieniach padły słowa o tym, że budowanie armii trzeba zacząć od pojedynczego żołnierza, czyli zapewnić mu właściwe uzbrojenie, właściwe wyposażenie i tak dalej. I to jest prawda. To jest prawda. Tam padły słowa też już skierowane nie bezpośrednio jak gdyby do żołnierzy, ale na przykład co ja uznałem za bardzo, bardzo interesujące, o stworzeniu osobnego Departamentu Przełomowych Technologii przy BBN. To jest moim zdaniem świetny pomysł, tak? Czyli niezależna od Ministerstwa Obrony komórka, zakładam, zatrudniająca ekspertów wysokiej klasy, przy czym moim zdaniem żołnierzy tam powinna być mniejszość, nawet były, tak? To moim zdaniem jest takie miejsce dla ekspertów nie noszących mundurów głównie, którzy będą doradzać, mentorować trochę i tak dalej, właśnie te kwestie przełomowych technologii, bo nasza armia nie dość, że się szybko rozwija, to rozwija się
w bardzo trudnym momencie, czyli w momencie przełomów technologicznych, tak, zmieniających pole walki. I taki departament, który jeszcze raz działa równolegle, niejako do Ministerstwa Obrony, uważam, że jest bardzo dobrą inicjatywą. Myślę, że też ważne bardzo było to z obu stron, znaczy, że no, wiemy, w jakiej rzeczywistości politycznej żyjemy, tak? Bardzo ostrego konfliktu znaczy jeszcze w konfliktu, którego między prezydentem a rządem on jeszcze się nie ujawnił, tak? Ale wiadomo, że to są dwa różne obozy polityczne i no, prezydent zadeklarował, tak, że w kwestiach obronności chce współpracować i z ministrem obrony, i z premierem, i z ministrem spraw zagranicznych. I daj Boże, żeby tak było po obu stronach. No też wystąpił wicepremier, minister obrony, tak, i to też był taki gest rozumiem, pozytywny. Jest tam wola współpracy, no i to pewnie pan się zgodzi z tym, no, że to jest sprawa kluczowa, niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, na kogo głosowaliśmy, prawda, to w tej sprawie tu musi być pełna współpraca i nie może być rywalizacji, może być na poziomie, nie wiem, wczesnej dyskusji, tak, ale nie, tu Polska musi być zarządzana, że powiem, w jeden sposób. Jeżeli nie będziemy mieli współpracy ponad podziałami w kwestii obronności, to większość strategicznych planów, które Polska tworzy, będzie niemożliwe do wykonania. To trzeba sobie powiedzieć jasno, tak? Nie ma mowy o sprawnym przygotowaniu państwa do potencjalnego konfliktu, jeżeli największe partie nie będą ze sobą współpracować. I tutaj to, zresztą ja apeluję prawie za każdym razem, tak, to podkreślam, że owszem, mamy polaryzację społeczeństwa i to się szybko nie zmieni. Pan redaktor na pewno zgodzi się, ale w obszarze obronności państwa przekaz powinien być wspólny, jeden. Tak. No, główni przeciwnicy polityczni nie mogą się cały czas oskarżać nawzajem o prorosyjskość. Panie redaktorze, no w ten sposób to naprawdę na Kremlu, tak, no może korki szampana nie strzelają, bo my trochę uważamy, że jesteśmy pępkiem świata z perspektywy Rosji, tak, ale z całą pewnością, tak, uśmiechy satysfakcji się pojawiają. Tak. I to jest, myślę, bardzo ważny też przekaz dla nowego prezydenta, tak? Znaczy również dla rządu, dla obu stron. To jest ich ogromna odpowiedzialność. Nie? I jeśli tego nie spełnią, jeśli zaczną na tym polu walczyć, no to my, społeczeństwo, ich rozliczymy bardzo mocno, ale obyśmy to my rozliczali, a nie wróg, który może tutaj nas zaatakować. To jest, myślę, że tu się nie będzie sporu między nami, ani pewnie większość państwa nas się z tym zgodzi, że to jest olbrzymia odpowiedzialność, która spoczywa i na prezydencie, i na premierze, i na rządzie, żeby w tych kwestiach ze sobą współpracowali. No tak, no pałac prezydencki powinien być płaszczyzną porozumienia w tych kluczowych kwestiach właśnie. Tak. Przejdźmy do tego teraz, do meritum, tak? Do tego, czym mają się zajmować. Jakby pan dzisiaj opisał stan polskiej armii? No bo z jednej strony wiemy, że podjęto zostało wiele bardzo dobrych decyzji o zwiększeniu nakładów, tak, o rozbudowie armii i to na szczęście jest jakimś przedmiotem konsensusu, tu jest zgoda. Pytanie, gdzie jesteśmy w tym? No bo to od powiedzenia, że wydajemy 4 czy 5%, Polska nie jest jeszcze, nie stała się bardziej bezpieczna. Może w nagłówkach gazet tak to wygląda, ale w rzeczywistości nie. Zacznijmy od takiego analizy, na ile wedle pańskiej wiedzy, tak, jaki jest dzisiaj stan polskiej armii, gdyby dzisiaj do czegoś doszło, tak, to miejmy nadzieję, że nie dojdzie, bo domyślam się, że tam jest wiele jeszcze niegotowych, ale gdzie dzisiaj jesteśmy, a potem porozmawiamy o tym, co należy, jakie są najważniejsze rzeczy, które należy zrobić. Tak, no, ja z całą pewnością nie odpowiem na pytanie w kilku zdaniach, jaki jest stan polskiej armii.
prawda? Bo to jest tyle obszarów, tak? I jest coś takiego jak analiza zdolnościowa, która obejmuje tam kilka obszarów, ale tu byśmy Państwa raczej zanudzili, gdybyśmy taką robili. Przy czym, żeby taką zrobić, przepraszam, trzeba mieć naprawdę dogłębną wiedzę, nie cząstkową, tak? No bo podam przykład. Nasi dowódcy są źle przygotowani do dowodzenia na polu walki. Okej, ja znam takich, którzy są przygotowani źle i znam takich, którzy są przygotowani bardzo dobrze, prawda? Przy czym Ja sobie zdaję sprawę, panie pułkowniku, żeby prosić. Zdajemy sobie sprawę, że pan nie siedzi w środku, jest pan już z zewnątrz, tak? No ale jednak ma pan dużo większą wiedzę, nawet umie pan czytać te informacje, które są dostępne publicznie lepiej, no bo pan je lepiej rozumie, no a poza tym ma pan kontakt z wieloma ludźmi ze środka, prawda? Więc proszę jakby podzielić się na tyle, zdając sobie sprawę, że ta wiedza nie jest pełna, ale na tyle, na ile pan może, proszę spróbować to ocenić, gdzie jesteśmy. Gdybyśmy trochę zastosowali porównanie, to nasza armia jest jak biegacz na orientację, któremu co jakiś czas zmienia się tą mapkę, według której powinien biec. O co mi chodzi? Wszyscy wiemy, że nasza armia była w wielu obszarach fatalnie zapóźniona technologicznie, niemal we wszystkich, co jest pokłosiem sytuacji międzynarodowej, de facto ogólnoeuropejskiej, bo to dotyczyło naprawdę nie tylko armii polskiej, była za mała, czyli zapóźniona technologicznie i za mała. Upraszczając, trzeci, bez wyszkolonych rezerw osobowych. Za mała, jeśli chodzi o część zawodową, bez wyszkolonych rezerw osobowych, zapóźniona technologicznie. No i teraz tak naprawdę się mocno obudziliśmy dopiero kiedy zaczęła się wojna pełnoskalowa, tak? Oczywiście przedtem były sygnały, tak? Bo 2014 jednak Polska była jednym z nielicznych krajów, która tam za ten dzwonek alarmowy ciągnęła, ale ja byłem wtedy aktywnym żołnierzem, dowódcą, relatywnie działo się jednak niewiele. I teraz zaczęliśmy ten taki... To początkowo miał być taki szybki sprint, czyli kupujemy bardzo dużo, bardzo szybko zmieniamy niemal we wszystkich obszarach. Artyleria, wojska pancerne-zmechanizowane, obrona przeciwlotnicza, rozpoznanie, logistyka, wojska inżynieryjne, bo mosty i tak dalej, prawda? We wszystkich obszarach bardzo szybko i w ciągu paru lat chcemy dokonać taki super skok technologiczny. No i równocześnie rozwój liczebności armii, czyli wojska obrony terytorialnej, intensywne szkolenie rezerw, kolejne dywizje i tak dalej. I to już było olbrzymie wyzwanie, bo równoczesna rozbudowa liczebności i zmiana uzbrojenia, czasem nawet o 2 generacje, tak, jest już wyzwaniem potężnym. I się okazało na to wszystko, że to nie będzie sprint po pierwsze, tylko maraton, bo nie da się tego zrobić tak szybko, choćby ze względu na ograniczenia produkcyjne, choćby ze względu na demografię. Okazało się, że tak zakładane 50 000 wojsk obrony terytorialnej nie zostało osiągnięte, prawda? Wydaje się, że osiągnęliśmy takie maksimum rzędu 30 parę tysięcy i to jest wszystko, tak? Więc raz, że nie sprint, tylko maraton. No i po drugie okazało się, że to nie będzie trasa prosta, no bo maraton mamy trasę tak prostą od startu do mety. A tu się okazało, że wojna na Ukrainie dokonała kilku skoków technologicznych,
a przede wszystkim wprowadziła masowo drony. No ale które przede zmieniły. wszystkim dowiedzieliśmy się, że zagrożenie jest tak bardzo realne, jak tylko to jest możliwe, prawda? Do tej pory wiedzieliśmy, my obywatele, no, że armia jest potrzebna, bo każde państwo musi mieć armię, tak jak ma policję, ma lekarzy, szkoły, prawda? To armia też musi być. Ale nie było w świadomości naszej wyborców, obywateli i też decydentów tym samym, tak? Że to zagrożenie jest realne. No, że tam, dobra, może kiedyś Rosja, prawda, za 20 lat coś tam. Teraz już wiemy, że to może stać się za rok, 2, 3, a może rakieta spaść przypadkowo albo nieprzypadkowo pojutrze. Ja specyficznie miałem perspektywę trochę inną, dlatego że ja jako już taki dojrzały, ukształtowany oficer, bo przecież na pewno nie jako młody podporucznik, ale ja funkcjonowałem z taką świadomością, że moją rolą nie jest zastanawianie się, czy będzie wojna, czy nie. Moją zdaniem, że ja mam być dobrym dowódcą, czyli człowiekiem, który przygotowuje swoich podwładnych do czego? Do wojny. Ja nie jestem od szkolenia podwładnych, tylko poprzez szkolenie, przygotowywanie ich do udziału w konflikcie zbrojnym. Więc ja w ten konflikt muszę wierzyć. No bo jak mam przygotowywać ludzi do czegoś, w co nie wierzę, że się stanie? Prawda? No więc ja w sobie zbudowałem wiarę, że ten konflikt zapewne będzie. Niekoniecznie za mojej służby, ale on nastąpi. Tak? No. Ale z pełnym szacunkiem, pan nie był decydentem, który podejmował decyzje, prawda, o wydatkach, a ci, którzy podejmowali, nie mieli tej świadomości, nie zachowywali się, jakby mieli tego świadomość. Tak? Znaczy ten proces modernizacji polskiej armii z punktu widzenia, mojego cywila, który obserwował modernizację polskiego państwa, raczej polskiej gospodarki, cywilizacyjny rozwój Polski, to ja miałem przez cały czas takie przekonanie, myślę, że nie zmieniło mi się niestety, no, że Polska się cywilizacyjnie rozwinęła, ale to wojsko było na jakimś kompletnie innym torze, tak? I gdzieś tam w pewnym momencie punktowo zaczęło się bardzo zmieniać, ale to jakby dalej była instytucja, która żyła w trochę innym świecie, nie? Która jakby nie wyszła jeszcze z tych z przeszłości w dużej mierze. Nie dotyczy to zapewne dzisiaj już w ogóle większości, tak? I to takiej zdecydowanej większości żołnierzy, dowódców i tak dalej. Ale wiadomo, że wszystko, co nie było, co nie jest napędzane mechanizmem wolnorynkowym, siłą rzeczy, tak? No, jakby działa według innych zasad. I ta przemiana w wojsku szła bardzo powoli. No, gdyby się wojsko rozwijało tak szybko jak polskie państwo, to dzisiaj byśmy byli kompletnie gdzie indziej. Mentalnie wojsko się zmieniało szybko. No ja to obserwowałem, tak, bo przecież ja byłem promocją oficerską pierwszą w niepodległej Rzeczpospolitej, tak, no ale zaczynałem jeszcze jako podchorąży, tak, w Układzie Warszawskim. No chciałem być żołnierzem, innej armii nie było, prawda? Tak. Natomiast tutaj zmiany jakby mentalne, one następowały dość szybko. Natomiast nie do końca je doprowadziliśmy to raz, tak? Czyli tak wyhamowaliśmy na pewnym etapie, a dwa, tak, oczywiście, pan redaktor ma rację, bo wtedy Europa była postrzegana jako taka wierna, wielka piaskownica, gdzie są zabawki porozrzucane, tak? I co prawda gdzieś jest czołg, ale bardziej jako atrakcja niż jako sprzęt, który walczy w tej wielkiej piaskownicy. A jedyne konflikty zbrojne, no mieliśmy asymetryczne, prawda? Które też rzutowały na rozwój sił zbrojnych, bo był moment, że niektóre armie, no my aż tak daleko szczęśliwie nie poszliśmy, ale na przykład minister obrony Wielkiej Brytanii jeszcze 5 lat temu mówił, że armia brytyjska powinna być przygotowana nie do starcia pancernego na terenie Europy, tylko do walk na autostradzie pod Faludżą dosłownie, prawda? No tak. Więc to prawda, ale panie pułkowniku, z całym szacunkiem, ja wiem, że było to pewnie zdecydowana większość, tak, mam nadzieję,
była ludzi takich jak pan, jak wielu innych fantastycznych dowódców, zwłaszcza ci, którzy byli na misjach, prawda? I w wielu miejscach wojsko się zmieniało. Ale ja sam spotykałem żołnierzy. Pamiętam jedną rozmowę z chłopakiem, który był trenerem, poszedł do wojska, bo no, stała pensja, mieszkanie i potem opowiadał, co tam się dzieje i mówi, to jest dramat. No po prostu ja tam nic nie robię, wykonuję jakieś absurdalne czynności. No fajnie jest, bo dostaję mieszkanie, mam gdzie mieszkać, dostaję pensję, ale mam poczucie głębokiej frustracji, bo nie robię nic sensownego. Przestawiam rzeczy z jednego miejsca na drugie. Ktoś inny opowiadał o jakichś szkoleniach, na których był, które no też zapewne nie wyglądały tak jak szkolenia, które pan prowadził z nami niedawno. I tych miejsc takich, no jeszcze post-PRL-owskich w polskiej armii, nie wiem ile, nie wiem na ile, czy to było tyle, czy to było tyle, ale na pewno było ciągle sporo. No i teraz dochodzimy do problemu. Może dokończymy jeszcze kwestię tego maratonu, który się okazał, że maratonem nie był, a potem przejdziemy do tych bardziej konkretnych rzeczy. No i teraz tak, te zmiany pola walki doprowadziły, że nagle trasa przestała być prosta, tak? I się okazało, że musimy mieć mapę. I to my ją musimy sobie stworzyć. Nikt nam jej nie napisze, bo Ukraina nam nie pisze takiej mapy drogowej rozwoju sił zbrojnych, tak? Oni piszą własną. I to własną krwią jeszcze, dosłownie, tak? A my powinniśmy korzystać z tego. Czyli to, co zaplanowaliśmy, tak? Powinno polegać stałej weryfikacji, stałej ocenie, natomiast nie można tego robić cały czas, no bo nie da się modernizować sił zbrojnych, co roku zmieniając pomysł, prawda? Ale pewne takie odcinki tej mapy drogowej powinniśmy mieć napisane. No i teraz należy się zastanowić, tak? Czy na pewno potrzebujemy prawie 100 śmigłowców Apache, prawda? Czy potrzebujemy 2500 czołgów na przykład? Tak? A potrzebujemy czy nie, pańskim zdaniem? Nie, moim zdaniem akurat nie. Tak? Na pewno potrzebujemy czołgów, bo czołg nie umarł na polu walki. Nie. Zmieniła się jego rola i ona przez dłuższy czas pozostanie taka, jaka jest, czyli niezmasowane uderzenia pancerne, prawda? Przy czym nie można pozbawić się zdolności wykonywania takowych, bo przy dogodnej sytuacji my bądź przeciwnik takie uderzenie może mieć rację bytu, prawda? Natomiast tak, wróćmy do tych szczegółów. Pierwszy problem naszej armii, moim zdaniem, bo ja jednak trochę w środku nadal jestem, chociaż moja przygoda z armią nawet jako cywilnego wykładowcy powoli dobiega końca, jest brak takich standardów podstawowych, które obowiązują wszędzie. Czyli nieważne, do której jednostki zapukamy, tak, tam w pewnych obszarach nic nie zejdzie poniżej niż w ramach szkolenia. Teraz to, o czym pan redaktor mówi, to mamy takie miejsca, które funkcjonują jak strefy komfortu. I mamy z kolei miejsca, gdzie szkolenie jest na bardzo wysokim poziomie, tak? Z tym, że od czego to zależy? Nie od takich sztywnych standardów, które są absolutnie przestrzegane, tak? One są priorytetami, tylko od ludzi, którzy tam są. To oni tworzą standardy i często, kiedy oni odchodzą, te standardy odchodzą razem z nimi. Bo oczywiście zawsze standardy tworzą ludzie, tylko one muszą zostawać. Czyli ten, który przyjdzie tak, jest tak przygotowany, ma tak silną motywację, że on nie zejdzie poniżej. Może być troszkę lepiej, może być troszkę gorzej, dlatego mówimy o dowódcach lepszych, gorszych, ale nie może być niżej niż. I to jest problem, czyli zdolności wyspowe, brygady, które się szkolą na bardzo wysokim poziomie, no i takie miejsca, prawda, gdzie ten znajomy pana tak szedł do pracy i nie wiedział, po co idzie. I teraz bardzo ważne, żołnierz nie pracuje w wojsku.
trzeba to sobie mówić głośno. Żołnierz nie ma stosunku pracy, ma stosunek służby. Żołnierz nie ma stosunku pracy. Owszem, prawo pracy w wielu obszarach obowiązuje, przy czym na czas pokoju, w czasie kryzysu wojny już jak zobaczymy do ustawy, tak, tam wiele rzeczy ulega zmianie, okej, tak, ale jeszcze raz, żołnierz ma stosunek służby. I jeżeli od pierwszego dnia służby żołnierza, jego przełożony w mądry sposób nie buduje w nim świadomości, chłopie, nie przychodzisz do roboty, przychodzisz służyć. Komu? Krajowi, ludziom. No co oznacza słowo służba w języku polskim? Tak? Obowiązek i służenie komuś, tak? No bo mieć służbę oznacza tak, że wypełniam ściśle obowiązki, jestem na służbie, tak? I służę. Dwa obszary. Obowiązek i część usługowa. Teraz Ale też musi polskie państwo i my, społeczeństwo, myślę, że to jest bardzo ważne, musimy też dawać takie poczucie dumy, znaczy, żeby szanować bardzo tę służbę, umieć powiedzieć żołnierzowi, oficerowi, dziękuję panu za służbę, dziękuję, że to pan robi, czy pani robi, bo pani służy mi, tak? Nam społeczeństwu. Myślę, że my cywile, teraz mówię, my musimy umieć mówić, dziękujemy wam za służbę, jesteśmy z was dumni i to jest ważne, żeby oni mieli tę bardzo silną motywację, która jest bardzo ważna, tak? Której nie da się wyszkolić, którą trzeba mieć w środku. Tak, tylko żeby ludzie byli dumni ze swoich żołnierzy, najpierw żołnierze muszą być dumni ze swoich mundurów. Tak. Nie odwrotnie. Wczoraj, mówiąc szczerze, jak oglądałem tą uroczystość i patrzyłem na tych żołnierzy, to tak, oczywiście to jest wrażenie, nie? Oczywiście tam była elita, domyślam się, ale to wyglądało tak, że ja byłem zbudowany. I teraz nie mówię o samym prezydencie czy o politykach, tylko mówię o tych żołnierzach, którzy tam stali. Jak na nich patrzyłem, to się, że tak powiem, jako obywatel się dobrze czułem. No tak. To jest jeden z elementów, bo jeżeli wojsko na zewnątrz się będzie prezentować byle jako, tak będzie postrzegane. Armie zawodowe mają to do siebie, że są środowiskami hermetycznymi. I teraz mądrość ludzi zarządzających armią jest taka, żeby pokazywać społeczeństwu, na co idą ich pieniądze. Od tego są defilady, tak? Od tego mamy pododdziały reprezentacyjne, od tego mamy oprawy wojskowe podczas uroczystości państwowych, prawda? No to jest przekaz, to jest łączenie wojska ze społeczeństwem. Oczywiście jeden z elementów, bo nic tak nie łączy jak pomoc wojska, tak? W sytuacjach krytycznych, prawda? No od tego tych żołnierzy w czasie pokoju, w czasie kryzysu mamy. I teraz, i tu się z panem redaktorem zgadzam, oczywiście ważne jest, żeby żołnierz wiedział, że społeczeństwo wspiera go. I tutaj na razie jest nieźle. Natomiast skąd takie przekazy, jak w wojsku jest źle? Bo ja nie twierdzę, że jest wszędzie super, tak? Problem trochę polega na tym, że bardzo często skarżą się ludzie, którzy z różnych powodów w armii się nie odnaleźli. Nie zawsze ze swojej winy. I teraz tak, no bo to frustracja powoduje, tak, że ludzie skarżą się. Bo ten, który jest zadowolony ze służby, trafił do jednostki, gdzie szkolenie jest na wysokim poziomie, tak? Ma zapewnione wszystko to, co powinien mieć. Ma kompetentnych przełożonych z doświadczeniem. On nie biega i nie opowiada o tym, prawda? Ale taki, który trafi do jednostki, gdzie przełożeni zbudowali sobie strefy komfortu, gdzie szkolenie to jest pozorowanie, tak, przedsięwzięć,
Przecież ludzie są mądrzy, tak? Mamy społeczeństwo wykształcone. Nie sprzeda się szeregowemu głupot. On wie, że jest to picowanie. No i wtedy ten przekaz płynie. Prawda? Czyli częściej słyszymy od tych, którzy źle trafili, ich częściej słyszymy, niż tych, którzy trafili dobrze. To prawda. To prawda. Prawda? To jak w komentarzach w sieci, tak? Jest większość negatywnych, bo większość ludzi nie pisze, tak? Jak wszystko jest okej, to nie piszemy. Dokładnie na tej zasadzie. Natomiast dalej, uważam, że przede wszystkim nasza armia powinna nadal dążyć, bo jak gdyby świadomość w wojsku jest, tak? Żeby tworzyć standardy po pierwsze minimalne, tak? Czyli jakie minimalne wyszkolenie powinien mieć każdy żołnierz. Nieważne, czy on służy w siłach powietrznych, w piechocie, tak? W brygadzie logistycznej, prawda? I to powinno być bezwzględnie egzekwowane, tak? I potem szkolenie specjalistyczne, bo żołnierze są specjalistami. Skończyły się czasy funkcji prostych, tak? Jeżeli mówimy o żołnierzach zawodowych, każdy w swoim obszarze jest specjalistą, tak? Nawet jeżeli mamy specjalność strzelec, czyli wydawałoby się ta najprostsza, bardzo często on ma strzelec, radiotelefonista, strzelec, ratownik pola walki, tak? Strzelec, amunicyjny granatnika karabinu maszynowego, prawda? On jeszcze coś często robi, tak? Czyli nie tylko ma celnie strzelać, ale umieć jeszcze obsłużyć broń wsparcia, ale mało tego, on musi umieć obsłużyć środki łączności, zna Tactical Combat Casualty Care, tak? TC3, czyli te fazy ewakuacji, tak? Potrafi posługiwać się apteczką medyczną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tego ludzi się uczy, to powinni umieć i to powinno być egzekwowane przez przełożonych. Ta umiejętność, czyli ten przełożony poziomu taktycznego też to wszystko musi umieć. Bo jak egzekwować wiedzę, umiejętności, nawyki moich podwładnych, jeżeli ja tego nie mam? I tu mamy kolejny problem, bo szybko rozwijająca się armia musi. Tutaj innego wyjścia nie ma. Musi szukać zasobów nie tylko wśród żołnierzy, którzy odbywają taką standardową karierę, czyli w przypadku oficera matura, akademia wojskowa, podporucznik, kariera. W przypadku podoficera 4-5 najlepiej lat służby, kurs podoficerski, tak, kapral. Nie wystarczy nam kadr. Czyli musimy mieć kursy, które nabierają niejako ludzi z zewnątrz, tylko tu jest niezbędna wstępna weryfikacja. To po pierwsze, no bo żeby mieć finalnie żołnierza, mówię o kadrach, bo kadry kluczowe są, tak? Kluczowe są kadry podoficerskie, oficerskie. Tak naprawdę kadry, jeszcze raz kadry. To nic nowego. I teraz tak, kompetencje, kwalifikacje, tak? Czyli co 4 kluczowe obszary, tak? Które powinny podlegać. Wykształcenie, no i tutaj mamy, tak? Podoficer, wykształcenie średnie, tak? Oficer, wykształcenie wyższe. Wykształcenie, dalej. Wiedza, którą w ograniczonym zakresie powinien nabyć, doświadczenie, którego mieć nie będzie, tak? I uzdolnienia. I teraz on nabędzie ograniczoną wiedzę, nie będzie miał doświadczenia. Potrzebne są uzdolnienia, żeby on szybko tą wiedzę zwiększał i przekuwał ją na doświadczenie. Ale musimy mieć świadomość, że podoficer po legii akademickiej, oficer po rocznym kursie, on wymaga co najmniej 2 lat mentoringu, tak, żeby tą wiedzę uzupełnił i nabył niezbędnego doświadczenia, wykorzystując swoje uzdolnienia. I co jest kluczowe, jeżeli będziemy brać ludzi pozbawionych uzdolnień, nie zrobimy z nich kadr.
Po prostu. Nie możemy całkowicie ignorować jakości kosztem ilości. I moim zdaniem tu armia ma problem. A na ile dzisiaj ten proces szkolenia, edukacji w wojsku pańskim zdaniem jest na takim poziomie, jak być powinien? Mówimy teraz tak, o tej części kształcenia oficerów, no bo mamy kształcenie oficerów i szkolenie oficerów, tak? O jednym i drugim. Prawda? Więc jeżeli chodzi o kształcenie oficerów, w przypadku Akademii Wojskowych nie wiem. Tak? Mogę oceniać produkt, mówiąc brzydko, czyli podporuczników. I teraz bardzo często nie są przygotowani do prowadzenia najprostszych zajęć. Z taktyki na przykład. To jest fakt. Jedni są, inni nie. A powinni być wszyscy. Nie będę komentował nadal. Jest to fakt, po prostu. Najzwyczajniej w świecie. Przy czym tym ludziom nie brakuje motywacji. Tak? Tym ludziom nie brakuje motywacji. Coś w systemie, mówiąc bardzo kolokwialnie, nie pykło. Co do kształcenia, tak, to jest nieźle. Tak? Kursy mamy coraz lepsze, tak? Czyli te kolejne etapy kształcenia jest ok. Teraz tak, kształcenie to takie to skrócone, czyli mamy kogoś z wyższym wykształceniem, rok kształcenia i już mamy oficera. Problem mentoringu tego po tym krótkim okresie zależy od jednostki. W niektórych jest to na bardzo dobrym poziomie, w innych zupełnie leży. Czyli wrzucamy na głęboką wodę i nie wpływa. To nie o to chodzi. A na ile wykorzystywani są teraz emerytowani żołnierze? Bo ja znam przypadki, no bardzo się cieszę, że mam przyjemność i zaszczyt z panem rozmawiać, prawda, w miarę regularnie i że pan zgodził się występować w szkole przywództwa. I jakby z mojego punktu widzenia to fantastycznie, ale ja bym wolał, że pan mi powiedział, że pan nie jest w stanie, ponieważ polskie państwo tak często pana wykorzystuje i ma pan tyle obowiązków, mimo że już nie jest pan czynnym żołnierzem, podobnie jak setki innych, prawda, że pan nie może robić tego. Chociaż to też jest, uważam, dla edukacji niezwykle ważne, nie to, co teraz robimy i to, co będziemy robić w szkole. Ale pamiętam moją rozmowę, to już było dosyć dawno, nie wiem, czy to był jednostkowy przykład, czy to jest masowe zjawisko. Pamiętam rozmowę z pilotem F-16, który był świeżo emerytowany. Nie? Tam 40, nie pamiętam, miał 2 lata czy coś takiego. Był już na emeryturze i nie miał pracy. Człowiek, w którego polskie państwo zainwestowało ileś milionów złotych w jego wykształcenie, on szukał pracy na rynku. Nie? Państwo go w żaden sposób nie wykorzystywało. No to mnie szlak trafiał po prostu, że tacy ludzie, którzy, no znam co najmniej ja kilka takich osób, a pewnie pan znacznie więcej, ale proszę powiedzieć, czy to się zmieniło? Czy jakby jest, to już jakoś zaczyna działać, ci ludzie są wykorzystywani, czy to dalej jest tak, że dobra, jedziesz na emeryturę, to już się nas nie interesujesz i marnujemy potencjał no, najbardziej doświadczonych ludzi, tak? Którzy może no, już nie mają energii do tego, żeby nie mogą latać F-ami, prawda, czy biegać w okopach, ale mają potężną wiedzę i doświadczenie. Znaczy zmieniło się w obszarze, jeżeli ktoś chce wkładać mundur jako żołnierz aktywnej rezerwy. To jest olbrzymia zmiana, tak? Mamy zatrudnionych naprawdę, myślę, że tysiące obecnie żołnierzy, którzy odeszli z czynnej służby, tak? Czyli są podoficerami, oficerami rezerwy, ale obecnie są powoływani jako ta aktywna, czynna rezerwa. I oni bardzo często są powoływani na cały miesiąc na przykład, tak? Potem na kolejny i oni służą, tak? Czyli już jednak robi to trochę bardziej na spocznij, no, bo jest rezerwistą, ale nadal jego właśnie te kompetencje, tak? Kwalifikacje są wykorzystywane. Prawda? Z kolei wykorzystywanie ludzi takich jak ja, bo ja zdjąłem mundur i już go wkładać nie chciałem kolejny raz, jednak okej, bardzo, bardzo chętnie będę się dzielił
swoją wiedzą, doświadczeniem, ale jako cywilny wykładowca, tu jest sporo do poprawy. Tutaj można by rzeczywiście zrobić to lepiej. Ja pamiętam, panie redaktorze, kurs w swoim czasie, który kończyłem, amerykański. On był z działań przeciwpartyzanckich, tak zwany COIN, Counterinsurgency. I ten kurs, prócz szefa kursu, prowadzili wyłącznie cywile, byli sierżanci Rangers. Oni byli wszyscy cywilami. Oni nie chcieli mundurów wkładać, nie chcieli już na baczność stawać, tak? Co nie przeszkadzało im na bardzo wysokim, profesjonalnym poziomie poprowadzić kursu, tak, z działań przeciwpartyzanckich. I mamy taki element, on działa w Wojskach Obrony Terytorialnej i to są mobilne zespoły szkoleniowe. Tak? I to są w znakomitej większości byli operatorzy Gromu, jednostki wojskowej komandosów, Formozy, tak, Agat, Nil, tak, czyli nasze wojska specjalne. I to są takie lotne elementy, które prowadzą szkolenia w wielu obszarach. Tak? Dowodzenie, taktyka. I to działa. I to działa całkiem sprawnie. Natomiast to jest znikoma część potencjału, który można by wykorzystać, prawda? I tutaj do poprawy, myślę, jest całkiem dużo. Właśnie ja myślę, że przy instytucjach państwa politycznych powinny być ciała doradcze złożone z ludzi, którzy zjedli zęby na tym, prawda? I oni nie muszą wpływać, ale oni na życzenie ministra, wiceministra powinni siedzieć te zespoły. Wyobrażam sobie, że tak ludzie jak pan i wielu innych powinni być proszeni o to, żeby dostarczać regularne analizy, ekspertyzy na jakieś tematy, w których jesteście specjalistami, prawda? Polityk podejmie decyzję potem, na ile to wykorzysta, na ile nie, ale no to jest jakby wiedza, która w państwie jest, tak? Którą państwo zainwestowało bardzo dużo w wykształcenie pana, prawda? Pan zdobył ogromne doświadczenie, no i teraz to jest naszym obowiązkiem, tak? Wykorzystać to doświadczenie. Bo to są relatywnie proste rzeczy, dlatego że w Wojsku Polskim jest pion szkolenia. I ten pion szkolenia, tak, w pułku, w brygadzie jest sekcją szkolenia osobną, w batalionach za to odpowiada S3, oficerowie odpowiedzialni za szkolenie. I teraz, moim zdaniem, takich brygadowych pionach szkolenia, tak, sekcja metodyki, gdzie byliby cywilni mentorzy, czyli ludzie tylko od tego, żeby tych młodych podporuczników, którzy stoją przed wyzwaniem po raz pierwszy zaplanowania, przeprowadzenia zajęć w swoich specjalnościach z taktyki, byli dla nich mentorami. Tylko to muszą być ludzie z pasją. To nie może być gość, który, sekcja metodyki to jest taki przetrwalnik, czyli dorobię sobie do emeryturki. No nie. To muszą być ludzie, którym zależy na tych podporucznikach, na tych sierżantach, tak? Oni w każdej chwili, dobra, masz problem, chodź, jedziemy tam, gdzie masz zajęcia. Powiedz mi, jak chcesz to przeprowadzić. To zastanów się, zobacz, jak to zrobisz tak, co będzie później, tak? On nie ma prowadzić na rączkę, on ma motywować. Na początku instruować, tak? Potem motywować. Na końcu przekazać pełne uprawnienia. Gratuluję, jesteś w pełni samodzielnym dowódcą, teraz zajęcia sobie poprowadzisz. Tacy mentorzy, tak? Bo dowódca etatowy często nie ma czasu na to. No, dowódca kompanii ma 4 dowódców plutonów, nie ma czasu z każdym jeździć. Ale taki mentor, który byłby tylko od tego, tylko tym by się zajmował. Prawda? To byłby cenny nabytek. Można by wykorzystywać ludzi. Tylko jeszcze raz, ludzi, którym będzie zależało, którzy będą chcieli to robić. Skąd brać? Panie redaktorze, oficerowie się znają. Naprawdę, podoficerowie się znają. Prawda?
I to nie ma być zatrudnienie Frania. Wiesz, on ci dużo nie pomoże, ale nie zaszkodzi. No nie o to chodzi. Ja myślę, że to są bardzo cenne rady dla nowego prezydenta, dla szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zaczynają od zera, kontynuują to, co robili poprzednicy, prawda, ale mają jakby carte blanche i mogą, myślę, że tu mogą odegrać dużą rolę. Oczywiście wiadomo, że to nie oni podejmują decyzje dotyczące tego, co się dzieje wewnątrz wojska, ale mogą mieć bardzo duży wpływ na to. Nie? I to jest taką rzecz, którą myślę, że ośrodek prezydencki, zwłaszcza, że domyślam się, że tam nie będzie jakiejś wojny z ministrem obrony, że mógłby zainicjować tego typu działania. No, co ciekawe, takie inicjatywy są, bo generał Kukuła jest bardzo otwarty na takie inicjatywy. Ja miałem okazję wielokrotnie z nim rozmawiać, poznać osobiście. Jest człowiekiem na takie inicjatywy ogromnie otwartym. Były takie plany, tylko że na razie to jest gdzieś tam Warszawa, tak? A ciągle nie widzimy tego na samym dole. A jeszcze raz, o wyniku starcia finalnie będzie ten dół decydował, prawda? Możemy dać żołnierzom niesamowite uzbrojenie, tak? Jeżeli oni nie będą przygotowani do jego użycia, tak? Na wszystkich poziomach, będziemy mieli super uzbrojenie, tak? Którego efektywność będzie na poziomie, nie wiem, 10%, prawda? To o to chodzi. To niezwykle ważne, co pan mówi. I myślę, że jest dobry moment, żeby namawiać decydentów, polityków, tych najważniejszych, żeby zaczęli nad tym pracę, czy żeby intensyfikowali nad tym pracę. Ale chciałem, żebyśmy też wrócili jeszcze do kwestii uzbrojenia, tak? I tego, jak mają wyglądać polskie siły zbrojne. Trochę tego liznęliśmy, ale jeszcze jeśli pan pozwoli, chciałbym pana poprosić o rozwinięcie tych myśli, o tym, co wynika z wojny na Ukrainie, tak? Bo ona, poza tym, że wiemy rzecz podstawową, że zagrożenie jest realne, ale nawet jak obserwując tę wojnę, obserwują intensywnie i z bliska, i też i z panem wielokrotnie rozmawiałem ze świętej pamięci generałem Waldemarem Skrzypczakiem, który tu analizował kiedyś co tydzień tę sytuację na froncie. Widziałem, jak ta wojna się zmieniała, nie? Jak pole walki się zmieniało, jak sposób walki się zmieniał. Jak byłem, nie wiem, tam 3 miesiące temu blisko frontu i rozmawiałem z żołnierzami i widziałem, jak pokazali mi bojowe wozy i mówi, wiesz, ale tym prawie nie wyjeżdżam teraz, nie? Bo on jest za wolny, bo go zaatakują drony. Już mimo że miał tą siatkę antydronową, tak? Teraz budują te tunele antydronowe. Ale ten cały ogromny sprzęt, niezwykle drogi, jest już znacznie mniej wykorzystywany, tak? I teraz jak zrobić, żeby się przygotować do wojny, która będzie, a nie do tej, która była, zwłaszcza, że nie wiemy, jaka ona, pewne rzeczy możemy podejrzewać, ale pewności nie mamy, tak? Zapewne, jeśli by do tego doszło, Rosja się przygotowuje coraz bardziej już stosuje masowe ataki dronowe, a pewnie ich będzie stosowała w razie wojny jeszcze więcej. Proszę powiedzieć, jak pod tym względem przebudować armię? Panie redaktorze, nie wiem, dlatego że każdy, kto odpowiada na to pytanie, jest bardzo odważny. To są pytania. Ale tak, musimy sobie spróbować, tak, bo ja wiem, że nikt nie wie na pewno, tak? Powiem, to jest malutki sarkazm, tak? Każdy, kto ma gotową odpowiedź, tak? To jest równocześnie pilotem, przeciwlotnikiem, czołgistą, piechurem, saperem, artylerzystą, zwiadowcą, super, naprawdę słucham takich ludzi, wstrzymuję oddech, mam wielkie oczy. I oni wiedzą, jak przebudować armię, prawda? Okej. I przy tym jest równocześnie strategiem, specem od sztuki operacyjnej i taktyki, czyli jeszcze szkolenia pojedynczego żołnierza. To naprawdę super, tak? Okrutny pan i złośliwy. Leonardo da Vinci przy nim to mógłby się uczyć. No okej.
Okrutny pan Więc- pułkownik i więc- złośliwy. Pozwoliłem sobie na małą złośliwość, bo okej. Teraz tak, że mówiąc tutaj zupełnie poważnie, w szczegółach nie odpowiem, bo jeszcze raz, tak, tu naprawdę potrzeba zespołów wysokiej klasy specjalistów, żeby formułować takie odpowiedzi, ale na pewno naszych widzów interesuje ogólna, tak? Więc jak najbardziej idziemy ogólnie właściwą drogą, dlatego, że odbijaliśmy się od dna. No więc zapóźnienia były tak znaczne, że wszystkie ruchy, które wykonujemy, one są uzasadnione. Natomiast bardzo, bardzo ważne jest, żebyśmy się nie przygotowywali do wojny, która jest teraz. Tylko do wojny, która może być za kilka lat. Bo na czym polega problem? Gdyby armia rzymska, Imperium Rzymskiego spotkała się z armią zapóźnioną 50 lat, cokolwiek by to zmieniło na polu bitwy? Nie. Tak naprawdę nie. Tak? 50 lat różnicy tutaj nie czyniło kluczowej różnicy. Tak? Ale gdyby armie napoleońskie spotkały się z armiami, które były 50 lat do przodu w stosunku do nich, tak? to mogłyby zostać najwyżej zmasakrowane. I teraz te skoki technologiczne są coraz szybsze. Pierwsza, druga wojna. Jak wyglądał czołg na końcu pierwszej wojny, jak wyglądał na końcu drugiej. I mamy kolejny skok technologiczny, jeszcze czasowo krótszy. Tak? Czyli za chwilę armie, które budowano do wojny 10 lat temu, nawet 5, może się okazać, że będą całkowite, nieefektywne, tak? W tej wojnie nowej generacji. No i teraz mamy wojnę rosyjsko-ukraińską, która tak przede wszystkim obarczona jest pewną specyfiką, takim olbrzymim bezwładem, dlatego że obie strony budowały zdolności w trakcie trwania już, tak? I w dużej części one kompensowały pewne upośledzenia, tak? Niż były skokiem technologicznym. I teraz ktoś mówi, OK, powinniśmy produkować miliony dronów. Nie. No nie, dlatego że przede wszystkim obie strony te drony ich nie magazynują, zużywają na bieżąco. Dron to nie jest amunicja, którą mogę sobie przechowywać 20 lat. Prawda? Bo się zmienia, ona się zmienia, te drony się zmieniają z miesiąca na miesiąc. Dokładnie. Ten dron wyprodukowany dzisiaj, tak, za 5 lat okaże się nieskuteczny ze względu na rozwój walki radioelektronicznej na przykład. Więc powinniśmy budować zdolności do użycia dronów, co oznacza, że owszem, powinniśmy mieć w Wojsku Polskim 1000 dronów, ale po to, żeby mieć operatorów dronów, to raz, tak, po to, żeby mieć taktykę współpracy z dronem rozpoznawczym, dronem FPV, tak, dronem tego średniego zasięgu, który działa na szczeblu kompanii, batalionu, tak, po to, żeby dowódcy budowali sobie zdolność do przenoszenia obrazu wirtualnego na rzeczywisty obraz pola walki. Po to, żeby żołnierz patrzył nie tylko prawo, lewo, ale i do góry. Więc tak, drony jak najbardziej. Natomiast no niestety super byłoby mieć taki dron, końcowy produkt. No nie możemy. Natomiast zdolności w ich produkcji, operatorów w używaniu, w taktyce jak najbardziej. Czyli robić to, co robimy, tylko zastanowić się, czy pewien sprzęt potrzebujemy naprawdę w tylu tysiącach, bo jednak drony pewne zdolności ograniczają, inne rozbudowują, prawda? No obecnie znacznie efektywniejszym środkiem rażenia jest dron przeciwpancerny, wielokrotnie tańszy niż przeciwpancerny pocisk kierowany, prawda? Który jest znacząco droższy. Oczywiście dalej Spike będzie lepszy od drona, wystarczy raz trafić i pozamiatane, a tych dronów czasem musi być 10, żeby zniszczyć czołg, ale nadal wychodzi taniej, prawda? Ale chyba takim obszarem, który musimy bardzo mocno rozbudowywać, jest obrona przeciwlotnicza.
I Tak. tu nie możemy czekać. I teraz, bo dron jako efektor służący do rażenia dystansowego i teraz obrona przed dronami, gdzie, no bo mamy Pilica na Rep Wisła, tak, tam jest Pilica plus, tak, ale ogólnie okazało się, że ten podstawowy system, ten bardzo bliskiego zasięgu i bliskiego, czyli Pilica, nie, okaże się być może kluczowy, czyli relatywnie tanie efektory, czyli na przykład szybkostrzelna, małokalibrowa artyleria przeciwlotnicza naprowadzana radarami. Tak? Trzeba się zastanowić, ile tego potrzebujemy, tak? Bo to będzie efektywne zawsze. Tak? Pilica, nieważne co się pojawi, tak? Wykrycie, zniszczenie będzie funkcjonalna. Więc i teraz tak, obrona przeciwlotnicza jest absolutnie kluczowa w sytuacji, kiedy zdolności Rosji, no celem Rosji jest osiągnięcie zdolności do dobowej produkcji dronów rzędu 1000. Mówimy o dronach dalekiego zasięgu. Tak? W dużej części być może odrzutowych, przy czym Rosja dalej ograniczona jest komponentami. Tak? To, że będą mieli, bo pewnie będą mieli, linie produkcyjne zdolne do 1000, wątpię, żeby byli w stanie zapewnić tyle podzespołów, tak, żeby co doba te 1000 szło. Ale będą w stanie w krótkim czasie, gromadząc podzespoły, duże ilości produkować, czyli wykonywać zmasowane uderzenia przez określony okres czasu. No, Ukraińcy są w stanie obecnie odpierać takie ataki, niszcząc większość dronów. No, pytanie, na ile jesteśmy przygotowani, tak, na takie zmasowane uderzenia, przy czym trzeba pamiętać, że NATO może zabrzmieć kuriozalnie, ale może potraktować takie działania niekoniecznie, żeby uruchomić w pełni artykuł 5. No bo ataki dronami, okej, no to tam, no nie sądzę, żeby jakikolwiek kraj flanki wschodniej, jeżeli zostanie zaatakowany dronami, spowoduje odpowiedź wojsk lądowych całego NATO. Tak? Natomiast obrona przeciwlotnicza obecnie jeden z absolutnie kluczowych obszarów odporności naszego państwa. Co jeszcze, jakby pan mógł powiedzieć, takie 3 najważniejsze rzeczy, poza tymi elementami szkolenia, o których szeroko omawialiśmy, czy w ogóle wykorzystywania kadr, jakie są takie 3 najważniejsze rzeczy, które pan przekazał prezydentowi, szefowi BBN-u, ministrowi obrony narodowej? Obrona przeciwlotnicza, przy czym zarówno bierna, jak i aktywna, bo siły powietrzne są też elementami obrony powietrznej kraju, więc absolutnie rozbudowanego, zdolność głębokiej odpowiedzi. Czyli żebyśmy nie byli tak jak Ukraińcy obecnie, Rosja ich razi, a Ukraina no, ma tylko drony, którymi odpowiada, które tak naprawdę nadal są wysoce zmodernizowanymi awionetkami. Tak? Czyli potrzebujemy broni rakietowej po prostu strategicznej, nie tylko bliskiego, ale co najmniej średniego zasięgu. No i nasze samoloty jak gdyby już mają, tak. No, o co chodzi? Chodzi o to, żeby nas nie zaatakowano w ogóle. Tak. To jest celem. Budujemy duże siły zbrojne nie po to, żeby walczyć, tylko po to, żeby Rosji nie opłacało się nas zaatakować. Jeżeli my jako Polska będziemy w stanie głęboko razić, tak, cele federacji, to nie będzie decydujące, ale będzie jednym z elementów, które będzie należało rozważyć w przypadku myśli o ataku na nasz kraj. Tak? Czyli musimy móc boleśnie odpowiadać. Bo i trzecie to jest świadomość, że obrona nie jest sposobem walki. Celem obrony jest wyłącznie przygotowanie się do kontrataku, żeby wygrać wojnę. Musimy budować taką świadomość, bo żeby nas nie oszukała tarcza wschód. Tak? Rolą tarczy wschód jest zadanie takich strat, tak, żeby potem, oczywiście nie sama Polska, tak,
ale odpowiedzieć bardzo boleśnie przeciwnikowi, który nas zaatakował. Prawda? No, obrona jest zawsze wymuszonym sposobem walki. Celem obrony jest zatrzymanie przeciwnika, zadaniem mu maksymalnych strat, stworzenie warunków do kontruderzenia. No, nie. Nasze kolumny nie będą zmierzać w stronę Moskwy. Kontruderzenie może mieć różną formę, tak? Ale trzeba przejąć inicjatywę. Po prostu. I trzeba mieć też polityczną gotowość do tego. Tak, mentalną gotowość do tego. Tak, bo to jest wszystko, tak? Tak. To jest całość, tak? To od woli politycznej poprzez wolę narodu do zdolności sił zbrojnych. To wszystko jest połączone. I musimy Prawda? też to jasno komunikować, nie? To... Tak. Że musimy mieć zdolność bolesnego odpowiedzenia. No bo tak, no to jeżeli zakładamy tylko obronę, no to jest jak walczący na ringu. Jeżeli ja tylko blokuję ciosy, a odpowiadam tak, oj, sorry, trafiłem cię, no nie. No to trzeba tak długo blokować cios, aż przeciwnik zmęczy się, bo mamy doktrynę obronną, ale potem go kopnąć w jaja, mówiąc obrazowo. No. Gdzie jesteśmy na tym etapie, gdzie jesteśmy w przygotowaniach do takiego stanu, w którym będziemy tu, gdzie pan mówi? Opuściliśmy metę. Znamy kierunek? Mhm. Tak, opuściliśmy metę. Znamy kierunek, tylko dalej. To nie jest sprint na pewno, to nie jest już maraton, bo nie znamy trasy. Główny problem jest taki, że my nie wiemy, jak ta trasa będzie biegła za 2 lata. Co się zmieni, co będzie trzeba weryfikować. Stąd są właśnie ważne takie organy właśnie doradcze, tak? Przy czym tutaj mocno uważam, że armia powinna bazować też na niezależnych think tankach, nie lekceważyć ich opinii. Tak? Bo no, czasem las lepiej widać z zewnątrz, tak? Prawda? Tak. Nie zawsze trzeba w środku. Tak. Na koniec, gdyby pan miał przekazać najważniejszą myśl prezydentowi czy szefowi BBN-u, zakładając, że może ją usłyszą. Porozumienie i współpraca. Ponad podziałami. To, o czym prezydent mówił, tak, absolutnie wyrzucenie partyjnych ambicji, tak, obie strony zajadłe bardzo, tak. W tej kwestii rzeczywiście niech Pałac Prezydencki stanie się miejscem, gdzie, bo ja jestem przekonany, że mamy do czynienia z patriotami. Po obu stronach. Tylko niech ten patriotyzm niech nie będzie zawłaszczany. Żeby jedna strona nie odmawiała patriotyzmu drugiej. Niech sobie go nie zawłaszcza. Niech uzna patriotyzm przeciwnika politycznego i stara się przekuć w ogólny patriotyzm krajowy. Bo tak żadne będzie. pieniądze nie skompensują tego, tak? Wydatki. I niech tak będzie. Bardzo panu dziękuję. Pułkownik Piotr Lewandowski był z nami. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. A jeśli państwo chcielibyście się spotkać na żywo, to będzie to możliwe w Szkole Przywództwa, na co właśnie się umówiliśmy. Jeszcze raz dziękuję, panie pułkowniku. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Oczywiście czekam na państwa głosy. Napiszcie, czy waszym zdaniem to jest możliwe, tak? I co należy i czy zgadzacie się z tym, o czym mówił pan pułkownik. Czekam na wasze głosy. Subskrybujcie Układ Otwarty. Namawiam do wspierania na Patronite, bo to dzięki wam ten program istnieje, dzięki wam jest niezależny. Wszystkiego dobrego, do następnego razu.